Witam wszystkich. W końcu zaczynam tą serię, którą od dawna chciałem zacząć, czyli pomoc dla początkujących, wprowadzenie, jakieś poradniki może, omówienie wszystkich treści w grze, jako że opowiem to na swoim przykładzie, bo praktycznie wszystko mam otwarte, wszystkie treści udostępnione, więc gracze, którzy zaczynają i którzy z biegiem swojego poziomu otwierają różne kolejne treści, czasami mają po prostu problem, mogą się w tym zagubić, niepotrzebnie się zniechęcają do gry, a to wszystko jest teoretycznie banalnie proste. Gram już w takie gierki od x lat i myślę, że mój pogląd na pewne rzeczy i jakieś ciekawe informacje, może o których nie mieli pojęcia, bądź nawet zaawansowani gracze mogą czegoś się dowiedzieć, na co sami by nie wpadli. Dlatego zaczynam taką serię, w której będą omawiane wszystkie opcje gry, jakieś treści, żebyście mogli wejść sobie na tą listę, którą stworzę. Znajdziecie tam wszystko zbazowanego w moim widzeniu. Nie powiem czasami, jeżeli czegoś nie dopowiem, coś przeoczę, to poprawcie mnie jak najbardziej. Od tego jesteście też, są może jakieś inne poglądy na pewne sprawy. Także zaczynamy. Dziś w odcinku chciałbym opowiedzieć, patrząc w kolejności, o klanie, czyli Alians. Będziemy jechać po kolei, odcinki będą w miarę zwięzłe i krótkie, opowiem tylko najważniejsze opcje z danej dziedziny, z danej treści. I jeżeli macie to już otwarte, będziecie mogli to sprawdzić, o co chodzi. Jeżeli macie z czymś problem, to się tego, mam nadzieję, na tych filmach dowiecie. W pierwszym filmiku omówimy o klanie, tak? Jak widzicie na pierwszej stronie, mamy skrzyneczki za aktywność. Również niebieskie diamenty, które możemy otrzymać za aktywność Twoją i Twoich graczy w klanie. Twoich, nie Twoich, Twoich ziomali. Jeżeli klan jest aktywny, będzie ich coraz więcej. Mi się udało maksymalnie gdzieś tam dojść do nawet 2000. Oczywiście bez pay to wina, bo nie wiem, czy to ma jakieś w sumie znaczenie. Może jakieś tam delikatne ma, ale nie zwróciłem, tak naprawdę nie porównywałem tego, więc nie wypowiadam się. Druga zakładka. Jest to lista graczy. Możemy tu wszystko sobie sprawdzić. Moc, aktywność gracza, jego rolę w klanie, status, czy jest online, kiedy był online. Jak widzicie tutaj, moja ekipa jest dość spora i dość mocna. Ostatnio po łączeniu serwerów dołączyło do nas kilku kolegów, których serdecznie pozdrawiam. Jeżeli oglądają ten film, łapka i dzięki. Także tutaj segregujemy i w ogóle możemy sobie, że tak powiem, podpatrzyć każdego. Kolejna zakładka. Mamy tutaj wszystkie eventy, wydarzenia klanu, czy tam sojuszu, jak zwał, tak zwał. Pierwsza zakładka jest to datek na klan. Wiadomo, mamy 3 opcje: free, za golda, bądź za niebieskie. Osobiście proponuję niebieskie, jeżeli macie jakieś tam zadatek, który nazbieraliście, bo jest tu najwięcej punktów z tego, ale gold też nie jest zły. Free raczej nie polecam, bo wiadomo, im więcej punktów, tym więcej możliwości w shopie, sklepie klanu, i w rozwoju umiejętności, które pokażę później. Następna zakładka gift. Tutaj możemy podarować innym graczom pewne, o tak jak widzicie. Ktoś podarował dla klanu skrzynkę, którą ja otwieram i dostaję powiedzmy 15 000. Jest to od 10 do 15 graczy, do podziału 150 000 zielonych. Dostajecie te skrzyneczki za jakieś wydarzenia, głównie za Golden Lorda na przykład, czy jakieś tam chyba jeszcze też wchodzą w to, ale mamy tutaj, widzicie, to jest ta skrzyneczka, dajemy use, czyli użyjemy i później możemy ten gift wręczyć innym graczom swojego sojuszu. To jest to. Następna opcja
To jest Alliance Shop, tak jak mówiłem. Przechodzicie tu do sklepu klanu i wykorzystujecie te punkty, które wcześniej zbieraliście. Tutaj mamy opcję też taką za aktywność. Możemy codziennie odbierać sobie golda, jeżeli logujemy się codziennie i wykonujemy też te zadania. Jest to, warto tego nie przeoczyć, bo jest tu dość sporo tego złotka do przytulenia. Czasami nawet do 1 miliona dochodzi. Tutaj mamy, to jest tak jak mówiłem, ten wcześniejszy, przejście do wcześniejszego tego bonusu za aktywność. I Alliance Support, no ważna część tego sojuszu i wykonywania tych zadań. To jest związane głównie z tym, że jeżeli wykonujecie jakieś zadanie, możecie poprosić swoich sojuszników o pomoc. Oni przychodzą, pomagają i za to mają punkty klanu do wykorzystania w sojuszu bądź w sklepie. I dodatkowe jeszcze taką walutę, bym powiedział, takie punkty do wykorzystania w innym shopie, ale o sklepach to powiem w innym odcinku. Ale to też jest dość ważne, bo przydaje się to w odzyskiwaniu doświadczenia i wykopywaniu innych rzeczy. Ogólnie support jest ważny i po prostu należy klikać Alliance Support, takie logo przy tym jak ikonka, jak zaczynacie bić jakiegoś bossa czy na inwazji. Po prostu klikacie i sojusznicy wpadają, wam pomagają, bądź wy wchodzicie w to i pomagacie innym i to wy dostajecie wtedy te punkty. To jest spoko sprawa, dobrze was to boostuje. Następna, to są indywidualne eventy, tak? Czyli już takie bardziej zbudowane na sam sojusz. Krystal to wiadome, myślę, że wiecie co to jest. Każdemu chyba od PC do Origin 1 i wszystkich, pamiętam, niósł takie dość ważny aspekt, bo tam można wjechać i sobie za darmo przytulić i diamenty, i golda, i zielone, i wszystko, tak? Wiadomo, jest godzina zawsze double, czyli razy 2. Wtedy największe walki się tam toczą między sojuszami serwera, bo to jest serwera. I po prostu no, warto tam wbijać i nie przegapić tego. I jest tam dużo fantów do zdobycia. Conduction to jest na zasadzie w terytorium klanu wchodzisz i z jakimś tam ziomalem sobie medytujecie przez chwilę i dużo ekstra to wpada i oczywiście jak każde, czyli Alliance punkty. Legion, jedno z ważniejszych, że tak powiem, wydarzeń sojuszu, ale mocno przeoczane przegapiane przez graczy. Jest to, tak jak widzicie w opisie, inwazja na terytorium sojuszu. Wydarzenie to dzieje się zazwyczaj, tylko zawsze o równych godzinach, czyli typu 10, 14, 16, 22. Jest to inwazja, są takie najazdy przez zombiaków, powiedzmy, i musicie ich wytłuc. Wtedy klan dostaje punktację do takiego bazowego depozytu klanu i do tego wy dostajecie expa i bardzo dużo tych Alliance Contribution, czyli no, punktów do wydawania w tym shopie, tak, o których wcześniej mówiłem. Triva to takie, jakby to nazwać, no taka ankieta, wiadomości, musicie odpowiadać prawidłowo na odpowiedzi. Wydarzenie to dzieje się podczas balu. Na globalnym serwerze jest to o godzinie 19:30, tak, trwa tam chyba bodajże 10 minut przed Alliance Bossem, zaraz po tym zaczyna się Alliance Boss. I tutaj polecam czekać, nawet jeżeli nie znasz odpowiedzi, to czekasz, aż odpowie inny gracz i na czacie swojego klanu wyświetla Ci się prawidłowa odpowiedź, wtedy masz jeszcze kilka sekund na udzielenie prawidłowej odpowiedzi. Jest to też aktywność, która jest wliczana do wszystkich tych poprzednich bonusów. Tutaj Evil Spirit czasami są pytania, co to jest, gdzie można znaleźć to. To dotyczy właśnie tego bossa, który jest po trialu. Time Rift, nie wiem czy wszyscy będą mieli to otwarte czy nie, ale Rift to jest na zasadzie tego nowego wydarzenia, które jest też na terytorium klanu. Tam po prawej stronie w takim zaułku jest boss, do którego wchodzimy i
odblokowujemy, zabijemy jednego bossa, otwiera się mocniejszy i tak aż, nie wiem, u nas 8 poziom. U nas już chłopaki czyszczą do samego końca. Jest bardzo dużo też fantów z każdego bossa. Dla wszystkich graczy sojuszu, nawet jeżeli nie wejdziesz do tego, ale jeżeli masz mocnych graczy w klanie, no to fajnie jest to wyczyścić, bo i uczestniczyć w tym codziennie. Jest tam ranking, jest dużo innych podrzędnych dodatkowych nagród. Warto tam zaglądać po prostu, jeśli masz to dostępne. Co jeszcze mamy? Następna zakładka to jest Alliance Balt o 19:30 na globalnym serwerze. Jest to, powiedzmy, no tak jak nazwa mówi, bal, tak? Siedzimy tam sobie i leci nam exp. W trakcie tego wykonujemy właśnie tą ankietę wiadomości. Nie ankietę, tylko tam trzeba odpowiadać prawidłowo. To nie jest na zasadzie tylko kliknij byle co, tak? I więcej dostajesz doświadczenia, im jesteś bardziej aktywny i lepsze odpowiadasz na bardziej dokładnie na odpowiedzi. Później mamy bossa i to jest związane wszystko, jakby dzieje się na tym Alliance Balu, który trwa pół godziny. Lorencja to już jest wydarzenie bardziej klanowe, ale tutaj już bardziej takie globalne, bo to dotyczy serwera. Jest to bitwa zawsze na początku sezonu Warzone, czyli tego, gdzie spotykają się już inne serwery z nami i tam toczymy jakby pojedynki. Lorencja to jest bitwa na początku, która wyznacza ekipę, czyli sojusz, który dowodzi legionem, czyli dowodzi legionem, w którym są skupione serwery na danym sezonie, bym to tak nazwał, Warzona. I sojusz, który wygra to na serwerze, to po prostu prowadzi ten legion, tak? Dungeon to podobnie, wjeżdżamy, to jest taki tygodniowy event, on tam, nie wiem, bodajże dwa czy ileś razy w tygodniu i po prostu pokonujemy kolejne poziomy bossów, przechodzimy na kolejny floor przez drzwi i po prostu do ostatniego bossa i zgarniamy główną nagrodę i w naszej aukcji pojawiają się lepsze itemy, jeśli to nasi sojusznicy wygrają to, tak? Bardzo drużynowe wydarzenie, samemu nic tu nie zdziałamy. Trial, drugie z najważniejszych chyba wydarzeń codziennie odbywa się. Bardzo dużo punktów Alliance możemy zdobyć, kontrybucji tej do shopu i również nie wiem jak na nowszych serwerach, ale na naszym zaczęły lecieć z tego blesy, bardzo dużo ich, im więcej damage'a wsadzisz, tym więcej blesów. Warzone to połączone z Lorencją, Lorencję wygrywa dany sojusz, później wchodzi na Warzona i na Warzone są bitwy o miasta, tak, to już tam w innym odcinku, ale to już taka bitwa międzyserwerowa bardziej. Eskorta to też wydarzenie na Warzone. Dotyczy to w połowie klanu, w połowie Warzona. Trzeba zazwyczaj to jest w sobotę, jakoś przetrwać ze swoją eskortą, najlepiej jeszcze zjednoczyć się z jakimiś tam ziomkami ze swojego klanu i po prostu zasuwasz, eskortujesz jakiś tam towar swoją postacią i żeby cię nie zgrabili, bo wtedy dostajesz mniej. Jeżeli przejdziesz to bez grabieży przeciwnika, to fajne bonusy i też jest czas double. Warto to obserwować. Alliance Liga to chyba dotyczy jakichś tam rankingów, chociaż nie jestem do końca pewny, nie będę się o propagandy. No i ostatnia zakładka, jedna z ważniejszych. Mamy tutaj statystyki, które możemy dodawać za pomocą naszego sojuszu. To dlatego inne te wszystkie treści są ważne i eventy, żeby wykonywać, żeby zdobywać kontrybucje do klanu, że później więcej możliwości macie tutaj, żeby to rozwinąć, tak? Pierwsze dwa oczywiście najważniejsze, czyli skill damage ogólny we wszystko, co wam zalicza, podwyższa. Tutaj jest odporność na skille przeciwników, czy jakichś tam chyba mobów, czy nie wiem, czy to... Nie, sorry. Pierwsze skill damage
podnosi twój skill pierwsze, skill damage, to podnosi, no, jak sama nazwa mówi, siłę twojego uderzenia skillem. Drugie, odporność na skill innych graczy. W drugim mamy trial, podwyższenie trialu, czyli damage'u w tym evencie, który wcześniej wspominałem, który odbywa się codziennie tam koło południa, 12:10 na globalnym. I po prostu, no to jest dość ważne, bo im więcej tam damage'a wsadzisz, tym masz tam lepsze nagrody. W moim przypadku to już też blessy, dlatego warto tu pociągnąć dość wysoko. Druga opcja to jest boss na balu, czyli ten w sojuszu. Tutaj zależy, jaką masz ekipę. Jeżeli wygrywacie ranking i jest na luzie, no to nie musisz tu inwestować dużo. Wolałbym w triala, jeżeli regularnie w nim uczestniczysz. Dungeon to jest ten event, który wcześniej pokazywałem, który mówiłem, że tam trzeba drużynowo sojuszem wjechać i te pokonywać różne poziomy floor, tak, no, do samego końca zabijesz ostatniego bossa, jest aukcja, tak, no to tutaj podwyższa damage na innych graczy, tak, bo tam głównie dochodzi do walk między graczami pod koniec i to się do tego zalicza. Tutaj odporność na damage innych graczy, także też ważne, jeżeli uczestniczysz regularnie w tym evencie. I tak samo co tu mamy? Krystal, czyli ten krystal, który wiecie, jakby to nieodzwłoczna część mu, czyli kryształy. Jakoś mi się tak ciągle z tym mu kojarzą te kryształy, ale dobra. Ogólnie tam co wbijamy i zbieramy te wszystkie fanty, tam też dochodzi do walk i po prostu to jest podwyższenie twojego damage dla innych graczy. I tutaj mamy Battle Lorenzia, czyli to co wspominałem wcześniej. Na tej bitwie, która wyznacza sojusz, który, że tak powiem, rządzi Warzone'em, waszym legionem. Tutaj mamy damage w innych graczy podwyższony na tej wojnie. Tutaj mamy obniżenie damage'u innych graczy, którzy w ciebie próbują się wkuć. A tutaj mamy obniżenie damage'a na tym evencie serwerowym, już w sumie też międzyserwerowym, na kryształy, co się wjeżdża i tam odporność na damage innych graczy. To jest ta opcja. Warto to wszystko podnosić. Wiadomo, co jest ważniejsze, co mniej ważniejsze. Ja bym sugerował pierwsze skill, odporność, trial. Później ewentualnie kryształy bym jeszcze pociągnął, bo tam fajne nawalanki są. W kolejnej, że tak powiem, kolejności może dungeon. No i co? I to by było wszystko. Myślę, że powiedziałem wszystkie opcje i te treści związane z sojuszem. Jeżeli macie jakieś pytania, coś pominąłem, bądź w czymś się może pomyliłem, śmiało w komentarzach możecie dać mi o tym znać. No i co? No, myślę, że jeżeli ktoś wytrwał do samego końca, to wielkie dzięki. Zostaw łapę, suba, jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału. No i do następnego filmu. Narka.